Dzień dobry Państwu, Jacek Borowiak, NT Live, Nurdistriget. Witam w naszej przestrzeni, witam w naszych przestrzeniach internetowych, gdzie dzięki współpracy z wieloma fantastycznymi osobami, gośćmi, ale przede wszystkim partnerami, ale i widzami i słuchaczami udaje nam się od ponad 3,5 roku tworzyć świetne miejsce, które tętni naprawdę wspaniałym życiem. Jest mi niezmiernie miło, że przez ostatni czas zrealizowaliśmy dziesiątki fantastycznych odcinków i jestem przekonany, że kolejny sezon, czwarty, który już rozpoczął się we wrześniu, będzie przynosił również takie ciekawe audycje na żywo realizowane w naszych mediach społecznościowych. Drodzy Państwo, jeżeli macie ochotę, jeżeli macie potrzebę uatrakcyjnić swoje wydarzenia, konferencje, sympozja, szkolenia, webinary, zapraszam Państwa do współpracy. Zapraszam do tego, byśmy razem tworzyli przestrzeń, która rozwija system medycyny przedszpitalnej w Polsce, ale nie tylko, bo jak wiemy, NT Live, Nurdistriget to przecież o bezpieczeństwie mowa. Zatem jestem do Państwa dyspozycji, zachęcam do kontaktu i zachęcam do współpracy. Dziękuję. Pozdrawiam najserdeczniej. 5, 4, 3, 2, 1. Dzień dobry Państwu. Jacek Borowiak bardzo na żywo z Torunia. Kłaniam się nisko raz jeszcze Państwu. Cieszę się, że pomimo różnych zadań macie możliwość kliknąć na nasz Facebook, na nasz YouTube, LinkedIn czy Instagram i zajrzeć, co ciekawego dzieje się w Toruniu, co ciekawego się dzieje w naszym studio, bardzo na żywo, w ramach pierwszych regionalnych zawodów ratownictwa medycznego Kujaw i Pomorza. Drodzy Państwo, spotkanie wczoraj z panią dyrektor, z panią dr Sylwią Sobczak, dzisiaj pan magister Karol Wojtczak opowiadali zarówno o szpitalu, o tym wszystkim, co dzieje się w samym szpitalu wojewódzkim, szpitalu zespolonym imienia Rydygiera w Toruniu. Również o kwestiach mistrzostw dzisiaj już było dużo powiedziane. Wspomnieliśmy o bardzo ważnej roli, często strategicznej, często ogromnie ważnej, wsparciowej, jaką mają sponsorzy, partnerzy takiego wydarzenia. Państwa i moim gościem jest jeden ze sponsorów głównych, którzy zaszczycili nas swoją obecnością nie tylko w trakcie przygotowań do mistrzostw, ale również są pośród nas, są z nami. Drodzy Państwo, zachęcam do wysłuchania rozmowy z panem Tomaszem Kutermankiewiczem, który jest z nami. Dzień dobry, witam panie dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam wszystkich. No bo właśnie, pełni pan dyrektora do spraw sprzedaży w firmie WAS. Zgadza się, tak. To jest wasza lokalna firma, to jest, zdaje się, tutaj jesteśmy u was, jesteście gospodarzem na tym rynku. Można tak powiedzieć, Okay. tak. Siedzibę mamy troszeczkę za Toruniem, w Ostaszewie, Aha. ale jesteśmy, znaczy inaczej, to jest nasza nowa siedziba. Rozumiem. Przez lata produkowaliśmy nasze ambulanse w Lubiczu, czyli jakby z drugiej strony miasta. Od 3 lat mamy tutaj nową siedzibę. Jesteśmy w Ostaszewie. Co każdy z ratowników medycznych powinien wiedzieć o Państwa firmie, bo kiedy wejdzie się oczywiście na stronę internetową, to nawet w zakładce historia można od roku 2000, 2001, kolejny takie kroki milowe prześledzić i zobaczyć, jakimi rzeczami Państwo się możecie poszczycić i od 2000 roku bezpieczeństwo przede wszystkim badania systemu 10G, kontener na rynku, czyli wprowadzamy innowacje, to 2001 rok, 2005 potwierdzamy bezpieczeństwo nasze, że jest aktualne, czyli kolejne certyfikaty 2006, 2013, 15, no jesteśmy w 2024 roku i co powinniśmy wiedzieć, co w waszej firmie jest bardzo ważnego do przekazania dla środowiska medycznego? Firma nasza powstała w 1997 roku, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Tutaj w Ostaszewie jest jeden z naszych zakładów produkcyjnych, drugi jakby siedziba główna jest w Niemczech. Od początku wejścia na rynek próbowaliśmy, i zresztą czynimy to do dnia dzisiejszego, wyznaczać pewne standardy, które może nie obowiązują na dzień dzisiejszy, ale będą obowiązywały za rok, 2, czy może nawet 3, jakby wyprzedzać to i to, co przeczytałeś, te daty, to są właśnie takie kroczki małe, żeby pokazać, co na przestrzeni tych lat robiliśmy, a istniejemy, jak wspomniałem, od 1997 roku, 2 lata temu mieliśmy jubileusz 25-lecia. Myślę, że
takim następnym kroczkiem to jest właśnie nasz nowy zakład w Ostaszewie. W Lubiczu dysponowaliśmy powierzchnią niecałych 4000 m². Tutaj w Ostaszewie mamy prawie 14 000. Produkcja nasza, na przykład zeszłoroczna, jeśli chodzi o ambulanse, wyniosła ponad 960 sztuk w skali roku właśnie. W większości są to ambulanse kontenerowe. Głównymi naszymi odbiorcami w Europie to jest Wielka Brytania, Szkocja, Walia, Anglia, gdzie posiadamy ponad 50% rynku, jeśli chodzi o ambulanse. Oczywiście dużą część naszej produkcji lokujemy w Niemczech, jak i we Francji też próbujemy tam działać. Pod kuratelą naszej spółki tutaj polskiej są te rynki bardziej wschodnie, tak? Nasza firma niemiecka operuje poprzez różnego rodzaju biura handlowe w tej Europie Zachodniej. Na dzień dzisiejszy posiadamy 5 linii produkcyjnych w naszym zakładzie, na których są produkowane te nasze ambulanse. Produkcję mamy tak dobrze zorganizowaną, że potencjał nasz przy jeszcze drobnej reorganizacji tej produkcji mógłby sięgać nawet i prawie 2000 ambulansów rocznie. Podałeś przynajmniej kilka cyfr, kilka liczb, procentowość w rynku, kilka krajów, możliwości linii technologicznej. Czy te liczby, te ilości już są na bardzo wysokim poziomie, czy wasz potencjał zarówno biznesowy, waszej ekspansji w dobrym tego słowa znaczeniu na rynki zachodnie, również rynki Wielkiej Brytanii są jeszcze na tyle elastyczne, że można jeszcze wami gospodarować rynek? Czy teraz jesteście na takim poziomie, że nie za wiele więcej możecie na przykład produkować rocznie? Czy teraz... Możemy wiele więcej produkować rocznie i jest dużo jeszcze do zrobienia na tych rynkach, o których wspomniałem. I to ten potencjał, o którym wspomniałem, staramy się osiągnąć. W tym roku planujemy też przekroczyć tą magiczną cyfrę 1000 ambulansów i dalej próbować zwiększać. Na razie mamy jeszcze dość dużo możliwości i potencjału, żeby produkować więcej. Czy to jest trudna gałąź biznesowa, produkcja pojazdów specjalnych, ambulansów versus na przykład, nie wiem, kempingi albo inne przestrzenie, czy ona jest stosunkowo prosta, bo stosunkowo, właśnie, nie musimy się martwić, nie wiem, o kwestię wybrednego klienta, których my chcemy mieć tapicerkę, nie wiem, zieloną albo drewniane wykończenia, takie jak na przykład jest w kamperach, czy tak zwanych bubilach, jak to mówią Norwegowie, czy wręcz przeciwnie, z racji kwestii bezpieczeństwa, wymogów, tego wszystkiego, do czego ten pojazd służy, jest dużo, dużo trudniej. Zabudowa specjalna sanitarna, czy zabudowy, które wykonujemy, to są jedne z bardziej skomplikowanych technicznie i technologicznie zabudów. Nie widać tego na produkcie gotowym, tak? Bo to się wydaje, co parę mebelków wstawiony, tak? Kontener czy furgon, cóż to za wielka tam filozofia jest. Dlatego często zapraszamy naszych klientów, gdzie dzisiaj mieliśmy okazję większą grupę naszych klientów oprowadzić, pokazać po zakładzie, jak to się robi, i wtedy można zrozumieć, jak skomplikowany to jest proces, jak trudno go przygotować technologicznie, bo musimy wszyscy wiedzieć, że karetka musi być bezpieczna, tak? Musi być bezpieczna, musi być niezawodna, musi się w niej odpowiednio pracować, czyli musi być projektowana ergonomicznie i tak dalej. Drastycznym badaniom, tak zwanym crash testom, bardzo rygorystycznym. Każda taka zabudowa, która zostanie zaprojektowana jako pewien standard pod potrzeby klienta, musi podlegać tym badaniom. Te badania jakby innego rodzaju, nie będę o tym mówił, ale to się wiąże właśnie z odpowiednim przygotowaniem elektrycznym, z połączeniem instalacji medycznych, instalacjami samochodu bazowego, żeby to się komunikowało, żeby to działało, żeby to nie zawodziło wtedy, kiedy
kiedy trzeba, dlatego to nie jest łatwa zabudowa. To jest jedna z trudniejszych zabudów, ale tak jak wspomniałem, robimy to od 25 lat, mamy ogromne doświadczenie i potrafimy to robić. I zapraszam naprawdę wszystkich chętnych do odwiedzenia naszej fabryki, gdzie będzie można to krok po kroku sobie odejść. Teraz nasi widzowie i słuchacze, drodzy Państwo, mają okazję widzieć to, co jest tutaj na ekranie. Film jest filmem promocyjnym, właśnie takim zaproszeniem do odwiedzenia fabryki. Więc kiedy teraz nasz gość pięknie o tym opowiada, możecie też Państwo zobaczyć, jakie są rozwiązania, jakie są systemy dla czy w Polsce. No ale właśnie, jak to jest w praktyce? Wy słuchacie ratowników medycznych pracujących w tych zespołach w środku na pokładzie takiej karetki, o jakie rozwiązania są prowadzone i potem decydują urzędnicy, którzy siedzą na ratowani, niewiele mają wspólnego z hospitalem i oni decydują za nas. Jak to w praktyce jest? Bo często się słyszy, że kto to wymyślił, kto to zaprojektował, przecież to nie zadziała w rzeczywistości. Nie, oczywiście nie projektują tego urzędnicy, tylko projektuje nasz specjalistyczny dział projektowy. Oczywiście, no my nie jesteśmy sami tacy mądrzy, bo nie mamy zawodów medycznych i oczywiście słuchamy jak najbardziej ratowników, ratowniczek, tylko że to nie jest jakby zabudowa typu kamper, gdzie możemy każde życzenie klienta spełnić. To jest sztuka pewnego kompromisu nad tym, co potrzebuje klient, co potrzebuje rynek, a to, co można na danym modelu, na danym samochodzie zrobić. To trzeba o tym pamiętać, o tym często na spotkaniach z klientami mówię, bo laikowi często zrozumieć, a dlaczego na przykład nie można, nie wiem, w tym miejscu umieścić jednej rzeczy, a w tym drugiej. No, pewna charakterystyka budowy samochodu bazowego jakby wymusza też zastosowanie pewnych rozwiązań, wymusza pewne miejsca, w których coś można zamontować, coś nie można zamontować. Dlatego podczas takich rozmów, które dosyć często odbywamy z zespołami, no zawsze, tak jak mówię, to jest, no musi gdzieś musimy do jakiegoś konsensusu dojść, tak jak podczas normalnych negocjacji, tak? Musimy gdzieś się po drodze znaleźć i wypracować ten model zabudowy, który będzie można wykonać, który będzie bezpieczny i który w jak największym zakresie spełni oczekiwania naszych klientów. Zawsze warto zapytać o konkurencję. Czy na rynku europejskim jest wielu dostawców pojazdów specjalnych? Czy to jest duży rynek, gdzie jest wielu graczy? Czy jest raczej skromnie i sporo przestrzeni do działania? Konkurencja jest dosyć duża. Dosyć duża jest konkurencja na rynku europejskim, dosyć duża jest konkurencja nawet na naszym rynku polskim. Także nie jest łatwo zaistnieć, bo bariery wejścia są dosyć duże i istotne na taki rynek, które wymagają zaangażowania ogromnych środków, nie tylko finansowych, ale i ludzkich, tak, i to specjalistów, żeby można było taką produkcję uruchomić na przyzwoitym, powiedzmy, poziomie. Nie tylko rynek europejski, ale nasz polski już jest na tyle dojrzałym rynkiem przez tą globalizację, która od lat istnieje, ten przepływ informacji jest natychmiastowy, klienci oczekują coraz więcej, coraz lepszych rozwiązań i niełatwo jest temu sprostać, ale my się staramy to robić na tyle skutecznie, że od tego ćwierćwiecza robimy to, myślę, że dosyć dobrze. Mamy klientów, którzy do nas wracają, którzy się do nas przekonują powtórnie i dzięki Bogu istniejemy na tym rynku i jakoś sobie dajemy radę. Otrzymujecie Państwo, nie wiem, zdjęcia, nagrania, może jakieś informacje zwrotne już od ratowników medycznych, od nas, którzy pracują w Waszych pojazdach i dzielą się z jakimś tak zwanym feedbackiem, informacją zwrotną, że na przykład jest coś ok, albo drodzy Państwo, następnym razem jak będziecie robić jakieś rozwiązanie, to musicie iść troszeczkę w innym kierunku. Macie taką informację zwrotną, czy tak naprawdę niewiele tego kontaktu z nami, z ratownikami jest później? Znaczy ja stawiam zawsze na kontakt, przepraszam, face to face i rozmowę rzeczową taką na spokojnie, niż
jakby kwalifikowanie tych feedbacków, które się pojawiają w internecie, bo one są różne i na różnym poziomie. Tak, wiemy to, że żyją swoim życiem. Dokładnie, żyją swoim życiem, dlatego często się spotykamy z załogami, z osobami, które decydują o zakupach i ten sposób komunikacji wydaje mi się najbardziej rzeczowy i najbardziej przynoszący nam rzeczywiście taki feedback, że tak powiem, oczyszczony z tych takich złych informacji. A jak pogodzić nasze życzenia ratowników medycznych, jaki ten pojazd być powinien, co miałoby się znaleźć na jego pokładzie, jak być powinien zakarosowany, z możliwościami dysponentów. Wczoraj miałem możliwość oglądać wasze karetki przed hotelem. Byli przedstawiciele kilku takich instytucji z Polski, którzy oglądali wasze produkty. No i właśnie, jak dysponent, jak szef, jak osoba, czy firma, która ma zapłacić za taki pojazd versus nasze oczekiwania. Bardzo trudno jest to pogodzić, czy raczej przychodzą do was klienci już z gotowym pomysłem, jak chcieliby, żeby taki sprzęt wyglądał i tutaj nie ma jakichś wielkich przepraw czy to są raczej długie negocjacyjne rozmowy między dysponentami? No wspomnę tutaj te zabudowy kamperowe, które się wykonuje stricte pod życzenia klienta. Karetkę projektuje się nie dla każdego klienta. Karetkę projektuje się tak, żeby ona w miarę możliwości każdemu klientowi jakby spełniała jego oczekiwania. Dlaczego? Dlatego to jest tak, jak się projektuje samochody normalne, osobowe, tak? Cykl życia takiego samochodu, nie wiem, 5 lat i później jest facelifting albo prowadzenie nowego modelu, ale przez te 5 lat nie możemy sobie zażyczyć pewnych rzeczy, no bo to jest jakby projekt, który musi się zwrócić, trzeba na nim zarobić, musi spełnić oczekiwania. I w przypadku ambulansów tak to jest, że my zbieramy te informacje z rynku, dokonujemy jakiegoś projektu zabudowy, który, tak jak wspomniałem też wcześniej, staramy się, żeby odpowiadał jak największej liczbie klientów. Przez te wiele lat mamy wypracowane już pewne rozwiązania, które się sprawdzają na rynku i nasze zabudowy dosyć fajnie się odnajdują w oczach ratowników i spełniają jakieś ich oczekiwania w tej codziennej pracy, ale zabudowa, która jest projektowana na nowym modelu samochodu bazowego, który wchodzi na rynek, na przykład w tym roku, dopóki nie zmieni się model bazowy, to ona nie może podlegać znacznym modyfikacjom, ponieważ, tak jak wspomniałem też wcześniej, badania, które robimy na konkretne rozwiązania. I jeżeli jakieś rozwiązania nie mają tych badań, nie możemy tego zaoferować i ze względów bezpieczeństwa, i po prostu ze względów prawnych. No tak byśmy oszukiwali siebie i naszych klientów. Dlatego to też jest sztuką zaprojektowanie takiej zabudowy, która by się sprzedawała fajnie przez ten okres 5, 6, 7 lat, tyle ile jest okres życia tego podwozia, tej bazy, na której to projektujemy. Zanim zadam pytanie odnośnie waszej obecności tutaj jako strategicznego partnera, sponsora głównego mistrzostw, to jest jeszcze jedno pytanie, które muszę zadać. Mój dysponent, dla którego pracuję, zdecydował się na zabudowę niekontenerową, zabudowę klasyczną, gdzie nie ma przejścia między przydziałem kierowcy, a tym działem medycznym. Podobnie NHS, podobnie karetki, które widzieliśmy pod hotelem, takiej możliwości nie mają. Ale zaraz obok stoi piękna karetka dedykowana PRM, Polskiemu Ratownictwu Medycznemu, gdzie ten przedział medyczny jest otwierany. No i tak, wzbudza we mnie to taką myśl kontrowersyjną, opartą na faktach. Mój dysponent położył na stole wyniki crash testów i powiedział, że z punktu bezpieczeństwa nie decydujemy się między innymi na otwarcie przedziału. No to jak to jest? To te przedziały powinny być otwarte, powinny być zamknięte. Co mówi wynik bezpieczeństwa, procedur? Jakbyśmy się mogli do tego odnieść, bo mamy tu pewien dysonans, bym powiedział, taką dużą różnicę między tymi dwoma systemami, choćby brytyjskim i polskim. Dlaczego tak jest? Dokładnie, to jest bardzo dobre pytanie i praktycznie mając pogląd na dużą część europejskiego rynku, na którym sprzedajemy ambulanse, rzeczywiście poza Polską tej komunikacji w formie otwieranego przejścia między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym nie ma. U nas w Polsce to się tak przyjęło, stało się to już takim standardem, że trudno sobie wyobrazić, żeby tego przejścia nie było.
Oczywiście ta norma europejska 1789, która określa te zasadnicze wymagania, dopuszcza taką możliwość, że ta przegroda oddzielająca te dwa pomieszczenia może być pełna, może być z oknem do komunikacji, a może być też drzwiami do komunikacji. Tylko tam też jest zapisane, w jaki sposób z tych drzwi należy korzystać pod względem bezpieczeństwa. No, życie pokazuje, że różnie się z tego korzysta, natomiast ja się zgodzę z Tobą, że często wykorzystywanie tego przejścia między tymi pomieszczeniami jest realizowane w sposób nieprawidłowy i naprawdę dużo osób nie zdaje sobie sprawy, czym to może grozić. No, wypadki zdarzają się, tak? Może nikt nie zwraca na to uwagi, z jakiego powodu, ale przytoczę taki przykład, który gdzieś przed laty właśnie jako feedback wrócił do nas od ratowników, że jazda z otwartymi tymi drzwiami i niezabezpieczony materac próżniowy, który leżał na noszach, podczas nagłego hamowania na drodze szybkiego ruchu ześlizgnął się, wpadł kierowcy pod pedał hamulca i gazu i no jakby nie miał możliwości zapanowania nad tym samochodem. Dzięki Bogu jakoś udało się wyhamować, ale taki tylko jeden z przykładów. Generalnie podczas jazdy te drzwi powinny być zamknięte i nie powinno być możliwości ich otwierania. Dopiero na postoju, po zaciągnięciu hamulca ręcznego ta komunikacja może się odbywać. Ale życie jest życie, przepisy są przepisami. Tak jak wspomniałem, w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, czy we Francji praktycznie nie występuje taka konieczność, nie ma takich oczekiwań od ratowników z tamtych rynków, z tamtych krajów. Potwierdzę, drodzy Państwo, że również w Skandynawii te pojazdy, którymi my się posługujemy na co dzień, przynajmniej u naszego dysponenta, nie mają przechodnich przydziałów i między innymi jest to podyktowane kwestiami bezpieczeństwa. Co akurat w Nordic sprawdza się dosyć dobrze, nordyckie bezpieczeństwo. No to dobrze, to jak już powiedzieliśmy trochę o firmie, o tym, kim jesteście, co robicie, no to wasze wsparcie. Jesteście tutaj na tej pięknej ściance, można sobie podejść i strzelić świetną fotę, ale jesteście ulokowani bardzo wysoko, no bo jesteście sponsorem głównym, partnerem głównym, można byłoby używać różnych synonimów. Co to znaczy z punktu widzenia praktycznego, tak realnie? To tylko chodzi o kasę, czy coś jeszcze? Nie, to nie chodzi o kasę. My przez cały okres swojej działalności, czyli ponad te 25 lat, jakby od samego początku staramy się być blisko naszych klientów, staramy się ich słuchać, staramy się ich wspierać. Te inicjatywy, która ma miejsce tutaj teraz w Toruniu, no, ich początek sięga też początku naszej spółki, tak? Czyli mniej więcej tam od ponad 20 lat są organizowane tego typu imprezy, które no, mają określony cel, tak? Mają integrować środowisko, ma być wymieniana informacja, mają być doskonalone umiejętności i kompetencje. I my staramy się przez cały ten okres działalności być obecnym na tego typu właśnie czy szkoleniach, czy konferencjach, czy takich mistrzostwach jak tutaj. I nasza obecność tutaj nie jest jakąś wyjątkową obecnością, bo co roku uczestniczymy w kilku takich wydarzeniach. No a szczególnie, no, jakby miało nas tutaj nie być, jak mamy na naszym rodzinnym rynku, naszym rodzinnym mieście. I akurat w tym wypadku nasze zaangażowanie bardziej polega na zaangażowaniu jakby innych zasobów, tak, ludzkich, materiałowych. Pokazywaliśmy tutaj wczoraj i dzisiaj jeszcze od rana tą wystawę naszych ambulansów kontenerowych, gdzie właśnie chcieliśmy pokazać wszystkim taki przekrój przez ten rynek europejski, bo każdy z tych ambulansów kontenerowych posiadał inne rozwiązania, inną zabudowę. Tutaj zwłaszcza decydenci mogli sobie obejrzeć, na jakich zabudowach pracują ratownicy, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, i mogli się zapoznać z nowymi rozwiązaniami, które są u nas dostępne i mogą być dostępne też w ambulansach kierowanych na rynek polski. Kolejna rzecz to udostępniliśmy miejsce na terenie naszej fabryki do zorganizowania zadania
jednego z zadań na tych mistrzostwach, co połączyliśmy też ze zwiedzaniem fabryki, co zostało przyjęte w moim odczuciu dosyć fajnie, bo prawie wszyscy chyba uczestnicy, goście przyjechali i sobie ich oprowadziliśmy po zakładzie i też mogli zobaczyć na żywo, jak te ambulanse są produkowane. Właśnie te, które były tutaj przedmiotem wystawy w dniu wczorajszym, mogli sobie zobaczyć, jak one od początku do końca powstają. Ponadto nasza jedna grupa serwisowa jest w gotowości od wczoraj do jutra. W razie, jakby nie daj Boże, któryś, obojętnie czy to nasz, czy ambulans naszej konkurencji uległ jakiejś tam awarii, to ekipa dojeżdża, naprawia. Jeżeli ambulans wymagałby, nie wiem, przywiezienia do fabryki, to też zabezpieczamy ambulans zastępczy, żeby jakaś załoga nie wypadła, powiedzmy, z tych mistrzostw, żeby miała do dyspozycji też jakiś ambulans zastępczy. I to są główne takie elementy, którymi chcieliśmy w tych mistrzostwach organizatora wesprzeć. To świetna pomoc, bo drodzy Państwo, tak jak opowiadał wczoraj pan konferencjer, tych zespołów, które zgłosiły się do pierwszych mistrzostw Kujaw i Pomorza, było 35 na liście i potem jeszcze były chyba dopisane 2 albo 3, czyli no blisko 40 pojazdów z różnych części Polski, z różnym kilometrażem przejechanym, w różnej czasie użytkowania się zjawiło. Jakieś naprawy dotychczas się pojawiły? Już nie. Jak na razie jest spokój. Na razie jest spokój. Odpukać drzwi malowane, czyli ratowanie karetek, ambulansów jeszcze nie miało miejsca. Nie miało miejsca. Ale jakby co, to ekipa panów instalatorów, serwisantów z Was jest i czuwa. Tak jest, pod telefonem. Fajnie. Wiecie co, drodzy Państwo, bo właśnie sprawy finansowe to jest na pewno ważne. Z pustego nawet Salomon nie naleje. To na pewno, ale również cieszy fakt, kiedy to, co tutaj pan dyrektor powiedział, że możemy się czuć bezpiecznie w takim momencie, kiedy chcemy dać jeszcze organizatorom takie wsparcie i wizerunkowe, i techniczne, i takie też związane może z jakimś doradztwem, może wy widzicie te mistrzostwa w jakiś taki sposób, gdzie na przyszłość, na za 2 lata, na za 3 lata może się okazać, że właśnie ten feedback od ekipy przedstawicieli firmy Was dotrze między innymi do koordynatora ćwiczeń Karola czy do pani dyrektor i oni uwzględnią takie przemyślenia, bo z pewnością już jakieś macie. Oczywiście. Zawsze na każdych takich wydarzeniach, na każdych takich mistrzostwach można jakieś elementy, czy organizacyjne, czy inne doskonalić. Wiele osób w tym uczestniczy, wiele osób ma na to swoje, jakieś inne, każdy ma inne spojrzenie i rzeczywiście warto o tym rozmawiać i muszę powiedzieć, na przestrzeni tych kilkunastu lat widać ogromną poprawę jakości w samej organizacji i w samych zadaniach, które są organizowane i w sprzęcie, który jest wykorzystywany, tak? Nie tylko w ambulansach, ale w tym sprzęcie stricte medycznym. I to z roku na rok w mojej ocenie wygląda naprawdę coraz lepiej. Świetnie. Jeden z najczęstszych pytań, jakie pada z moich ust w trakcie rozmów o medycynie przedszpitalnej, o ratownictwie medycznym, medycynie stanów nagłych ogólnie, jest pytanie, które brzmi tak: jak pan, panie dyrektorze, wyobraża sobie ratownictwo medyczne, ten nasz prehospital za 20 lat, jakby ono powinno wyglądać z punktu widzenia dyrektora handlowego firmy Was, czy jednego z partnerów wydarzenia i człowieka, który od 20 kilku lat obserwuje nasz rynek tej specyficznej dziedziny medycyny. To jak to powinno wyglądać, tak na zasadzie zamarzenia sobie? Może już drony, już może nie karetki? No więc właśnie, nawet strach pomyśleć, tak? Co z nami będzie robić ta sztuczna inteligencja za te 20 lat. Okay. Może będą za nas to robić roboty, drony. Audycje na żywo, roboty. Na przykład, tak. Nie wiadomo, naprawdę te technologie, nie tylko medyczne, no idą tak w szalonym tempie do przodu, że okres 20 lat to jest masa czasu. Kiedyś 20 lat no, inaczej się patrzyło na perspektywę 20-letnią. Teraz w ciągu roku, 2, 3, 5 tak się zmienia świat wokół nas, dzieje się tyle różnych rzeczy, że naprawdę ciężko sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało w takiej perspektywie czasowej.
no, my jako producenci życzylibyśmy sobie, żeby, no, tu muszę powiedzieć o pieniądzach, tak? Żeby ten rynek ratownictwa medycznego posiadał jakieś dodatkowe źródła finansowania, czy to krajowe, czy europejskie, żeby cały czas doskonalić ten nasz system, te nasze ambulanse, te nasze sprzęty w coraz lepsze rozwiązania, żebyśmy no przynajmniej z tego poziomu mogli w perspektywie tych kilkunastu lat jakby świadczyć te usługi medyczne, my dla was, wy dla nas jako pacjentów, coraz lepszym sprzętem. No i tego bym sobie życzył. Co będzie za 20 lat, no myślę, że nikt z nas nie trafi w to, co tam będzie za te 20 lat. Ale jak to mówią, dla wszystkich wystarczy miejsca, nie tylko w samym EnteLife, ale również w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Będzie miejsce i dla karetek, i tych zabudowanych kontenerowo, i tych klasycznie, i drony też przygarniemy jak swoje. Przygarniemy. Żeby nie było. Drodzy Państwo, jeszcze tak informacyjnie, jeżeli pojawią się jakieś pytania i teraz się wyświetla to w komentarzach, dział sprzedaży, numer telefonu, adres e-mailowy handel@was.pl jest do Państwa dyspozycji, jest również do dyspozycji dla Państwa adres mailowy Pana Dyrektora, jeżeli ktoś ma ochotę zapytać, wysłać, zaprosić na spotkanie do Waszego dysponenta, a mamy już tych dysponentów w Polsce 226, jeżeli dobrze pamiętam, zawsze poprawia nas Pan Profesor Nadolny, więc warto skorzystać z okazji, że macie bezpośredni kontakt do osoby, która w tym momencie bezpośrednio za to odpowiada. Tak więc chciałbym bardzo podziękować Panie Dyrektorze za rozmowę, było mi bardzo miło. Dziękuję również. Przemiło Was jest spotkać między tymi karetkami i zazdroszczę im trochę tych kontenerów w NHS-ie i tych szkockich i tych niemieckich, bo tam jest tyle miejsca, bo te nasze niestety karetki na tych 319 no trochę za ciasne, no trochę nie ma się gdzie rozpędzić, a w tych kontenerowcach to jest gdzie się pobawić. To jest jedna z zalet właśnie zawodów kontenerowych, a jest ich naprawdę kilka i myślę, że te bardziej rozwinięte, może bardziej dofinansowane rynki europejskie to doceniły. Tak. Naprawdę jest wiele zalet, tylko trzeba przełamać te stereotypy, które u nas w Polsce jeszcze niestety istnieją. No my to czynimy od kilku lat i widzimy jakiś progres w tym zakresie, coraz większe zainteresowanie tymi ambulansami kontenerowymi. Ze swojej strony w imieniu całego naszego zespołu, sekretarz redakcji EnteLife, która właśnie się w tym momencie wrodziła w podwójną rolę wydawcy tej audycji i również realizuje to spotkanie, pani Jagona Nowak, której bardzo dziękuję. Dołożymy wszelkich starań, żeby w trakcie 5. sezonu naszej działalności pojawiały się takie treści, które będą w odpowiedni sposób zwiększać naszą świadomość, między innymi związaną z pojazdami, jakie na naszych drogach się powinny pojawiać, właśnie żeby komfortowo jeszcze bardziej pracować nam i świadczyć jeszcze lepsze usługi dla naszych pacjentów. Tak myślę. Ja również. Dziękuję, drodzy Państwo. Dziękuję. To był ostatni wywiad dzisiaj z gościem. Mamy nadzieję, że popołudniowe spotkanie w ramach podsumowania mistrzostw, wręczenia nagród, 3., 2., 1. miejsce, zgodnie z tym, co ustaliliśmy z Karolem, będzie miało możliwość zaistnieć na naszej antenie. Pracuje nasz dział techniczny na tym, żeby cały internet i to wszystko było dla Państwa przygotowane. Mnie na szczęście dla Was już tam nie zobaczycie. Za kilka godzin siadam w samolot, lecę do Oslo, bo jutro już o 7:00 trzeba rozpocząć dzienny dyżur. Tak więc do zobaczenia, do usłyszenia. Życzę Państwu wspaniałych wakacji. Dziękuję za te 4 lata wspólnego działania. 6 lipca mamy swoje urodziny. Jak macie ochotę, napiszcie jakieś miłe słowo. Na pewno w komentarzach się z tym podzielimy. Dziękuję za te 100 odcinków, takich regularnych EnteLife i dziękuję już za blisko ponad 50 wywiadów zrealizowanych w trakcie różnych wydarzeń. Za to jestem Państwu bardzo wdzięczny. Jacek Borowiak, do zobaczenia i do usłyszenia już we wrześniu, już po wakacjach. Kłaniam się nisko.